Cześć wszystkim, pozdrowienia ponownie z Brazylii, tym razem jednak z zupełnie innego miejsca. Jestem w stanie São Paulo, kilka tysięcy kilometrów na południe od Quixady i Sertão. Mamy tu zupełnie inny klimat, właściwie dżunglę, jest wilgotno, gorąco, słonecznie, natomiast codziennie przechodzą potężne burze i latanie właściwie nie jest możliwe poza godzinami wczesnoporannymi, przynajmniej o tej porze roku. Trzeba więc się skupić na innych rozrywkach. Dzięki za pozytywny odzew po poprzednim odcinku. Nagrałem kolejny, tym razem będzie bardziej praktycznie, odrobinę o bezpieczeństwie i logistyce na miejscu. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, ale również przydatnie. Poprzednim razem wspomniałem, że w północno-wschodniej Brazylii występują świetne warunki do wykonywania długich lotów paralotniowych. Składają się na to bardzo suchy klimat, intensywne słońce oraz silny wiatr. Wspomniałem również, że nie jest to najprostsze miejsce do latania, wymaga dobrej techniki, doświadczenia, jak również cierpliwości i może odrobinę szczęścia. Nie każdy dzień jest idealny, nie każdy dzień nadaje się do bardzo długich lotów, a jednocześnie większość z nich wygląda bardzo podobnie. Podobnie również wyglądają prognozy, które nieszczególnie dobrze się sprawdzają w tym regionie. Także trzeba próbować właściwie codziennie, dopiero w trakcie lotu wychodzi, czy to jest ten dzień, czy nie. Można również paść po drodze, właściwie popełniając bardzo mały błąd albo nie mając szczęścia, także dzień potrafi, nawet najlepszy dzień potrafi się szybko skończyć. Oczywiście to nie jest tak, że w lataniu to jest rzut kostką, że nie mam tutaj nic do powiedzenia. Cały czas wybieramy linię, korygujemy kurs, tak żeby znajdować się pod murami, które troszkę lepiej wyglądają, które właśnie się tworzą. Natomiast bywają momenty, że przed nami pojawia się wielka niebieska dziura bez żadnej chmurki, albo chmura, która przed chwilą wyglądała super, zanim do niej dolecieliśmy, właśnie się rozpadła. Oczywiście doświadczenie, intuicja też tutaj pomaga, natomiast nie zawsze istnieją dobre rozwiązania. Okej, a więc nie jest prosto, ale czy każdy może tak po prostu sobie przyjechać i próbować swojego szczęścia? I właściwie krótka odpowiedź brzmi tak. Każdy może tu przyjechać, każdy może się spróbować. Warunkiem koniecznym jest oczywiście zapewnienie sobie supportu naziemnego, który będzie się nami zajmował na starcie i będzie nas odbierał z miejsca lądowania. Poza tym jest jeszcze kilka niuansów, o których warto sobie zdawać sprawę i które postaram się za chwilę właśnie przybliżyć. Także zapraszam. Brazylia zdecydowanie nie jest bezpiecznym krajem, szczególnie w rejonach dużych miast nad morzem, Fortaleza, Rio, São Paulo. Natomiast w tym regionie jest bezpiecznie i to jest bezpiecznie właściwie pod każdym względem. Jeżeli chodzi o ludzi, są oni niesamowicie uczynni, uczciwi, gościnni i oczywiście są ciekawi tego, dlaczego się tu przyjechało, na czym się lata, jak to wygląda. Oczywiście dzieci będą super zadowolone, jak będą mogły dotknąć skrzydła, czy pomóc składać sprzęt i jak się do nich cokolwiek powie, natomiast nikt nie podchodzi, nie wyrywa wariometru, nie zakłada kasku na głowę, nie próbuje samodzielnie czegokolwiek robić. W większości przypadków z pełnym respektem trzymają dystans kilku metrów i co najwyżej zadają pytania. Zazwyczaj zaoferują wodę, podwózkę i internet, co jest dość ciekawe, tutaj praktycznie każdy dom ma dostęp do internetu, więc dajemy telefon komuś na 2-3 minuty i za chwilę wraca podłączony do Wi-Fi. Także pod tym względem jest to spore zaskoczenie, bo mówimy tutaj o domach, które mają niewiele więcej, mają wodę, lodówkę i Wi-Fi. Drugim aspektem bezpieczeństwa są zwózki i lądowania. I pod tym względem również duże zaskoczenie, ponieważ tutaj właściwie wszędzie są drogi. To ja sobie wyobrażałem tak, że będą dwie krajówki, wzdłuż których będę musiał lecieć i nawet jak wiatr będzie wiał w inną stronę, to właściwie moja linia jest wybrana. I tak nie jest. Leci się generalnie z wiatrem, co prawie zawsze daje tą samą linię, natomiast nie trzeba się szczególnie skupiać na tym, czy pod nami jest coś, gdzie się da wylądować, czy nie szczególnie. Dopóki jesteśmy wysoko, zawsze w zasięgu wzroku jest jakaś droga, jakaś farma, jakieś poletko, gdzie krowy i konie żrą właściwie piasek, bo tutaj trawy nie ma i będzie się tam dało wylądować. Często nie są to miejsca najczystsze, sprzęt dostaje w dupę, brudzi się, niszczy się od jakichś takich małych krzaczków z kolcami, więc niestety dla sprzętu nie jest to najprzyjemniejsze miejsce, natomiast
Trzeba tylko pilnować się, będąc bardzo nisko, czy nie dryfuje nas w jakiś przepastny las, krzaku, czy może na druty albo coś w tym rodzaju. Czasami można też się zdziwić, jak duszenie nie pozwoli nam dolecieć do najbliższego poletka. Ale jednocześnie, szczególnie w późniejszej części dnia, przyjdzie mi bardzo dobrze nosi, więc nawet jeżeli perspektywy nie są najlepsze, bardzo często zdarzy się jeszcze czasami jakiś bąbel, który nas przeniesie kilkaset metrów dalej. Ani razu nie lądowałem w żadnym buszu, w żadnym miejscu, gdzie nie było dostępu. Wszędzie są również drogi dojazdowe, więc nie ma problemu, prawie nie ma problemu z tym, żeby po nas dojechali. Może to zająć dłużej lub mniej, ale ten dojazd będzie i nie trzeba będzie chodzić 15 km w pełnym słońcu, bo to nie jest przyjemne. Nie ma... są węże i skorpiony i pająki i inne węże, ale to nie są rzeczy, które się tutaj widuje systematycznie i to są dzikie zwierzęta, które raczej uciekają. Ja osobiście nie widziałem nic, co mogło być to niebezpieczne. Klasycznie uważać trzeba na wszelkiego rodzaju krowy i byki, które mogą być niezadowolone z tego, że akurat przechodzimy przez grządkę. Są też psy bezpańskie i pańskie, ale najczęściej tak zmęczone słońcem, że nie są szczególnie zainteresowane bieganiem za nami. Także prawdę mówiąc, pod tym względem zero problemu. Lądujemy gdzie chcemy, gdzie padniemy, ktoś przyjeżdża, odbiera nas, nie ma problemu. Sama wózka też działa bardzo fajnie, przynajmniej z ekipą, z którą ja pracowałem, nigdy nie czekałem dłużej niż może max godzinę w jakichś bardziej zadupiastych miejscach. Oni siedzą cały czas na trackingu, obserwują gdzie jesteś, w którą stronę lecisz, wiedzą gdzie oni mają internet tutaj po drodze, wiedzą gdzie są jakieś węzły, w których muszą podjąć decyzję, w którą stronę dalej jechać, w zależności od tego gdzie ty się znajdujesz. Także pod tym względem super i nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jeździ się natomiast dużo i jeździ się szybko, więc jeżeli ktoś tego nie lubi, to może to być troszkę stresujące. Nie chcę tutaj przesadzać, bo goście są naprawdę efektywni w tym co robią i widać, że wiedzą jak tu jeździć, trzymają ten minimalny margines bezpieczeństwa, nie robią rzeczy w naszym rozumieniu powalonych, jak to czasami widać w Indiach na przykład, czy w Afryce. Natomiast osiąganie stówy na jakiejś szutrówce pomiędzy domami, gdzie niestety zdarzają się też jakieś dzieci, psy, to niestety jest tutaj norma, czy no generalnie ile fabryka dała i na ile zawieszenie pozwala, no to goście tutaj lecą. Co też trzeba przyznać, poprawiły się tej drogi w okolicy, więc tak jak się czasami czyta, że tutaj maksymalnie to się jeździ 50, 60 i w ogóle ten transport jest ciężki, to nie jest prawda. Ja bym powiedział, że średnio na asfaltówkach to było około 130-140, na szutrówkach około 70. Trasa zazwyczaj wychodzi dużo szybciej niż na Google Mapsach, więc to jest zupełnie sprzeczne z moimi dotychczasowymi doświadczeniami w Brazylii, ale widać jeździłem za wolno. Dość zaskakujący jest powszechność zasięgu sieci telefonicznej i internetu, także w czasie lotu tak naprawdę, jeżeli ktoś używa na przykład trackingu i chce tracka, większość tego lotu będzie bez problemu transmitowane i live i można ten lot śledzić. Zdarzają się oczywiście miejsca, gdzie przez kilka minut czy kilkanaście minut tego zasięgu nie będzie, natomiast on potem zazwyczaj wraca. Sytuacja zmienia się na ziemi, ponieważ zaraz po lądowaniu ten zasięg prawie na pewno zniknie i w miejscu, gdzie lądowałem, nie wiem, może raz albo dwa miałem w ogóle jakikolwiek zasięg telefoniczny. Także o ile można z tracka lotu wyśledzić, gdzie mniej więcej jesteśmy, można również wysłać wiadomość, jak już znajdziemy jakiś domek z internetem. O tyle tak naprawdę uważam, że jest nieodpowiedzialne wybieranie się do Brazylii i latanie bez trackera satelitarnego. Także albo Spot, albo InReach jest wyposażeniem raczej obowiązkowym. Również ze względu na potencjalne lądowania awaryjne, lądowania w miejscach, gdzie nie możemy nikogo znaleźć, lądowania bardzo późno wieczorem, gdzie możemy nie wiedzieć dokładnie, gdzie jesteśmy i mieć problemy ze znalezieniem cywilizacji. Także tracker jest potrzebny, on bardzo pomaga z wózkowym prześledzeniu nas, jeżeli byśmy przypadkiem stracili zasięg po drodze i jest absolutnie konieczny, aby się skomunikować po lądowaniu. Ostatni aspekt, jaki chciałem poruszyć, to bezpieczeństwo w powietrzu i tutaj również jest właściwie ok. Bywają momenty, kiedy jest troszeczkę silniej, kiedy coś tam się poskłada i nie miałem właściwie jakichś większych atrakcji, może jeden front, który się kończył się dość sporą kaskadą,
Natomiast po pierwsze zawsze jest wysokość, więc cokolwiek się nie dzieje, no to można rzucić pakę, można próbować wyprowadzać. Jest czas i nie ma w co przywalić. Druga sprawa jest taka, że zdecydowaną większość czasu naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Te duszenia są męczące fizycznie, bo trzeba je kręcić czasami kilometrami, ale nawet te silniejsze duszenia nie były jakieś bardzo turbulentne, nie były bardzo wredne, więc poza jakimiś pojedynczymi, no to te dni były bardzo luźne właściwie i nie było wielkiego stresu psychicznego, czy może nie powinienem już lecieć, czy może coś się dzieje. Nie ma też właściwie dużego overdevelopmentu, ponieważ jest stosunkowo sucho, nie ma jakichś burz popołudniowych. Mi się zdarzył jeden deszcz, który się pojawił za mną i trochę się tak obracałem za plecy i patrzyłem, co się z nim dzieje, czy teraz mnie nie dogoni. On się rozpadł, tak samo jak rozpadły się pozostałe chmury, które budziły grozę w okolicy. Innego razu deszcz spotkałem już w moim kominie, więc to było troszkę gorsze, stamtąd trzeba było się szybko ulotnić i wylądowałem niedługo później i przeszły burze. Także trzeba mieć troszkę oko na to, szczególnie podobno później w sezonie. Natomiast to nie są rzeczy, które się zdarzają systematycznie. To nie jest taki poziom jak w Alpach i nie trzeba być paranoicznym. Wręcz zauważyłem tutaj trend wśród lokalesów i nie tylko, że goście się wkręcają w chmury właściwie niezależnie od wielkości. 400 metrów, 1000 metrów w chmurę tylko po to, żeby mieć dalej do ziemi na kolejnym przeskoku. Wczoraj to uratowało właśnie lot mojej towarzyszce. Ja postanowiłem przelecieć po normalności pod chmurą. Ona na środku chmury założyła komin i zrobiła jeszcze 400 metrów. I te 400 metrów dało jej 150 km więcej tego dnia. Także każdy musi zdecydować za siebie. Ja zostaję przy nielataniu w chmurach i ewentualnie przecinaniu tych mniejszych, natomiast nie wkręcamy się w chmury. Dzięki, to by było na tyle dzisiaj. Mam jeszcze kilka pomysłów i kilka, myślę, praktycznych informacji do przekazania. Jednocześnie, jeżeli macie jakieś pytania albo coś było niejasne, dajcie znać i chętnie to uwzględnię w kolejnej części. Pozdrawiam i do następnego razu.